Siema, tu Wahacz. Zapraszam na test Volvo V60 z odświeżonym układem hybrydowym plug-in T8, który rozwija teraz 455 koni mechanicznych, co brzmi imponująco i też zapewnia solidnego kopniaka na drodze. Mamy też tutaj solidny zasięg w trybie elektrycznym i o tym wszystkim m.in. powiem w dalszej części filmu, przedstawiając egzemplarz w wersji wyposażeniowej Plus. Startujemy! W ostatnim czasie V60 zyskała nie tylko zmodernizowany układ hybrydowy, ale również nowy podział wersji wyposażeniowych, bo dotychczas przy lepszych silnikach można było decydować się albo na bardziej stonowane, idące w stronę luksusu i elegancji Inscription, albo usportowione R-Design, gdzie dochodziło też zmodyfikowane i sztywniejsze zawieszenie. W chwili obecnej półki wyposażeniowe są związane wyłącznie zgodnie z nazwą, wyposażeniem i wizualnie nie odróżniają samochodu i zrobić to można dopiero decydując się na warianty stylistyczne. Domyślny Bright odpowiada dawnemu Inscription z większą ilością chromowanych akcentów, podczas gdy droższe o 2000 zł i obecne w egzemplarzu testowym Dark nawiązuje do dawnego R-Design. Prezentowany egzemplarz V60 ma też czarny lakier metalik za 4250 zł, co w połączeniu z 19-calowymi felgami za 3700 nadawało mu groźnego charakteru, który dobrze pasuje do zwartej i dynamicznej bryły nadwozia, która na mnie niezmiennie robi świetne wrażenie wizualne. Projekt wnętrza, pomimo tego, że spotykany jest już w nowych modelach Volvo od niemal 10 lat, a w V60 od lat 4, też wciąż moim zdaniem bardzo dobrze się trzyma w swojej eleganckiej i minimalistycznej formie, pasującej do auta tej klasy i też do marki. Aby kabina nie odbiegała groźnością od nadwozia, tutaj również zastosowano w pełni czarną kolorystykę. A aby było w niej odpowiednio luksusowo, doszła skóra Nappa, która występuje w pakiecie z wentylacją i podgrzewaniem i kosztuje 13 200 zł, co jest dużą kwotą, ale względem zwykłej skóry, która dostępna jest w Plusie w standardzie, tutaj czuje się wyraźnie wyższą jakość. W Plusie dostaje się też elektrykę foteli wraz z pamięcią. Fotele ogólnie są dosyć twarde, ale świetnie wyprofilowane, mają też regulację siedziska na długość i nawet po całym dniu za kierownicą nie mogłem na nie narzekać. Chcąc wejść w posiadanie wersji hybrydowej T8, trzeba liczyć się z operowaniem na samym szczycie cennika V60, przy czym różnice pomiędzy odmianą zelektryfikowaną i zwykłymi mocnymi spalinowcami nie są jakieś ogromne. To znaczy względem 250-konnej benzyny B5 testowana wersja jest droższa około 40 000 zł, co jest oczywiście dużą kwotą, ale w segmencie premium i biorąc pod uwagę, że i tak operuje się w okolicach 300 000 zł, nie jest to coś, co powinno potencjalnych klientów przyprawiać o ból głowy, no i też dostaje się 200 koni więcej. W wersji Plus V60 liczyć można na bardzo dobry poziom wyposażenia, gdzie jednak brakuje obecności w standardzie systemu wykrywającego pojazdy w martwym polu czy podgrzewania foteli i kierownicy. Ogólnie jednak nie ma tu braków, które mogłyby dokuczać podczas jazdy, ale wciąż, aby w pełni cieszyć się tym samochodem, kilka rzeczy wypadałoby dodać i skonfigurowany praktycznie maksymalnie egzemplarz testowy kosztował około 308 000 zł. Dopowiem jeszcze, ile takie V60 T8, tylko bez opcji dodatkowych za około 280 000 zł kosztowałoby w leasingu operacyjnym i posłużę się tutaj ofertą przygotowaną przez partnera Wahacz TV, czyli firmę Carlis Polska. Przechodząc na kwoty netto, za parametry przyjmijmy 20% wpłatę własną, co daje 43 343 zł, 4-letni okres leasingu i wykup końcowy 30%, czyli 65 014 zł i wtedy miesięczna rata wynosi 3434 zł. Link do oferty, gdzie można wszystkie suwaki dostroić pod swoje oczekiwania, umieściłem w opisie filmu, a na carlispolska.pl znaleźć można sporo ofert, gdyby ktoś szukał jakiegoś innego modelu niż V60. Odświeżony układ napędowy składa się z 2-litrowej benzyny 310 koni, która napędza przednie koła i ma być teraz ekonomiczniejsza niż wcześniej. Z kolei silnik elektryczny rozwija 145 koni mechanicznych i odpowiada za napędzanie osi tylnej i zestaw ten zapewnia takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Układy hybrydowe T8 jeszcze w poprzednim wcieleniu zapewniały bardzo dobre osiągi, a teraz startując w trybie dynamicznym można mówić o wciśnięciu w fotel, który rzadko się spotyka w samochodach, a tym bardziej w rodzinnych kombi i wrażenia są naprawdę super. Tym, co jednak nawet bardziej wzbudziło moje uznanie podczas takiego zwiększania prędkości jest płynność, ponieważ zmiany biegów odbywają się natychmiastowo i bez żadnych szarpnięć, zatem gdyby nie dźwięk wkręcającej się na obroty benzyny, to wrażenia byłyby zbliżone do pełnego elektryka. Silnik spalinowy swoją pracą wciąż
razie jednak nie zwraca na siebie za bardzo uwagi, ponieważ ma wygładzony dźwięk i też niezbyt donośny. W normalniejszym stylu podróżowania, czyli bez deptania gazu w podłogę w trybie hybrydowym, samochód wciąż zapewnia świetną dynamikę, która pozwala na bezpieczną jazdę w każdych warunkach i daje przyjemne poczucie dostępnego zapasu mocy. Dostęp do wspominanej dynamiki jest dobry za sprawą występującej wstępnej reakcji silnika elektrycznego na wciskanie gazu i efekt ten co prawda maleje wraz ze wzrostem prędkości, ale do około 100 km na godzinę czuje się jak auto natychmiastowo zaczyna odjeżdżać, a po chwili robi to jeszcze wyraźniej, gdy do akcji wkracza benzyna. Umiarkowanie przyspieszając dzieje się to bardzo szybko i płynnie, a gdy wciśnie się gaz w podłogę i skrzynia musi zrobić konkretniejszą redukcję, bardziej wyczuwa się moment zaskoczenia silnika benzynowego, który następuje po dosyć krótkiej, ale jednak odczuwalnej chwili, przy czym nie jest to coś, co mogłoby przeszkadzać podczas jazdy. Sytuacje, o których wspominałem przed chwilą, tyczą się jazdy z pustymi akumulatorami, które jednak takie wyczyszczone z energii nigdy nie są, bo zawsze zostaje jej porcja na powiedzmy czarną godzinę. Gdy jednak baterie o zwiększonej wraz z modernizacją pojemności 18 kWh są w większym stopniu napełnione, to duża moc silnika elektrycznego pozwala jeździć wyłącznie w trybie elektrycznym bez konieczności delikatnego obchodzenia się z pedałem gazu. To znaczy, jeśli ktoś będzie wciskał go mocno, to benzyna będzie musiała pomóc, ale ja podróżując w normalnym stylu, zarówno w mieście, jak i w trasie jechałem tylko na prądzie przez cały czas i mówię to o łącznym dystansie około 200 km i mając energię w akumulatorach V60T8 można traktować po prostu jako elektryka z benzyną na specjalne okazje. W warunkach miejsko-podmiejskich również zasięg nieraz takie podejście może umożliwiać, ponieważ testówką realnie przejechać można około 75-80 km w trybie elektrycznym. Z kolei bardzo rozczarowująca jest moc ładowania, ponieważ samochód obsługuje prąd zmienny poprzez kabel typu drugiego maksymalnie do 3,6 kW i za to producent powinien się wstydzić, bo ładowanie gdzieś na mieście trwa około 6-7 godzin, zatem o sprawnym podładowaniu samochodu, na przykład idąc do sklepu, nie ma co mówić i widać, że ludzie z Volvo typowo projektowali układ T8 do podpinania na noc w domowym garażu. Nie podoba mi się też to, że podczas ładowania na zegarach widać tylko kiedy się ono zakończy, bez innych szczegółów. Podczas jazdy jestem za to fanem wskaźnika na prawym zegarze, gdzie można w bardzo klarowny sposób śledzić, przy jakim wciśnięciu gazu aktywuje się silnik benzynowy, a skala zmienia się wraz z prędkością i pomaga w optymalizacji spalania. Gdy akumulatory są puste, to samochód zachowuje się jak zwykła hybryda i spalinowiec dosyć wcześnie wkracza wtedy do akcji i jeżdżąc po Warszawie przekładało się to na spalanie w okolicach 7,5 litra na setkę, co jak na 455 koni jest bardziej niż ok. Na zwykłych drogach pozamiejskich wynosiło ono około 6 litrów, na ekspresówkach 7,5 litra, a przy prędkościach autostradowych zbliżało się do 9 litrów. Po odpięciu od gniazdka na zegarach widać już zasięg oraz procent naładowania, co w połączeniu z prawym zegarem sprawia, że na co dzień dostaje się wystarczający hybrydowy zestaw informacji. Komputer pokładowy jest wspólny ze spalinowcami, co oznacza, że mam tutaj tylko wskazania dotyczące właśnie spalania, podane w mało przystępnej liście przewijanej góra-dół trochę na ślepo z różnymi oznaczeniami, te ptaszki i kółka oznaczają, co będzie się wyświetlało pod tarczami, ale nie jest to specjalnie czytelne. Można sobie też w dosyć uproszczonej formie wybrać źródło dźwięku, ostatnie połączenia czy cele w nawigacji. Generalnie komputer według mnie ma dla siebie zbyt mało miejsca. Pomiędzy tarczami można wrzucić jeszcze informacje systemu audio oraz nawigacji, ale żeby móc to zrobić, trzeba zbyt bardzo zakopywać się w menu. Tak wygląda system audio. Zaraz odpalę nawigację, która jest moim zdaniem najbardziej użyteczna, jeśli o przestrzeń chodzi na środku. Ogólnie, jak na w pełni elektroniczne rozwiązanie, szału nie ma, no ale da się z tych zegarów bezproblemowo w najważniejszych zastosowaniach korzystać. Trudności nie sprawia również obsługa z kierownicy. Z prawej strony mamy krzyżak służący do sterowania multimediami, który po naciśnięciu tego przycisku może tymczasowo zmieniać się w krzyżak, który obsługuje komputer pokładowy. Z lewej strony mamy już permanentnie sterowanie tempomatem. Przyciski są odpowiednio duże i wygodnie się z nich korzysta. Jedyna taka nieoczywistość moim zdaniem jest taka, że chcemy zresetować komputer, to zamiast nacisnąć ten przycisk środkowy, co wydaje się oczywiste, trzeba sięgnąć ręką do lewej manetki. W testowanym egzemplarzu znalazł się jeszcze starszy system inforozrywki Sensus, nie ten zintegrowany z usługami Google i nie mam z tym problemów, ponieważ Android Auto czy Apple CarPlay tak można sobie tutaj podpiąć, a dzięki temu, że mamy Sensusa, to mamy też 3 ekrany domowe bardzo wygodne, gdzie z lewej strony są przełączniki
do rzeczy najważniejszych związanych z działaniem samochodu. Na środku mamy moduły nawigacji, które można sobie rozwijać, systemu audio, jest też telefon oraz dodatkowy moduł dolny, którego można sobie wybrać z listy aplikacji, która znajduje się w prawym ekranie domowym. Ustawienia rozwijane są od góry i jest ich bardzo dużo. Można sobie tutaj sporo rzeczy ustawić. Te menu nieraz robią się bardziej wielopoziomowe, ale dzięki temu, że właśnie są te ekrany domowe z najważniejszymi ustawieniami, no to nie trzeba tutaj zbyt często zaglądać i ogólnie jest to bardzo wygodne rozwiązanie na co dzień, moim zdaniem lepsze niż to, co Volvo oferuje w systemie zintegrowanym z Google. Moduł klimatyzacji w V60 praktycznie w 100% oparty jest o ekran dotykowy, centralny. Jeśli chodzi o fizyczne przyciski, to można sobie jedynie włączyć odmrażanie szyb, ale ponieważ ten wyświetlacz działa naprawdę świetnie również w rękawiczkach, mamy wzorową reakcję na dotyk, też te elementy klikalne są odpowiednio duże, no to pomimo tego, że wciąż wolałbym jakieś fizyczne rozwiązanie, to do tego, co dostajemy tutaj, można się przyzwyczaić. Nadwozie testowanego Volvo ma całkiem regularne kształty, dzięki czemu pomimo domyślnie dosyć niskiej pozycji za kierownicą, chociażby maska jest dobrze widoczna, jest ona poziomo poprowadzona, mamy też dosyć krótkie podszybie i jedynie to, że ta maska z kolei jest dosyć długa, sprawia, że trzeba się trochę bardziej pilnować, ale ogólnie wjeżdżając gdzieś przodem nie jest źle, widoczność na boki jest dobra. Z tyłu po przekątnej mamy dodatkową szybkę, dzięki czemu słupek nie jest przesadnie masywny. Tylna szyba jest umiarkowanie wysoko poprowadzona, odpowiednie ma rozmiary, kończy się mniej więcej wraz z nadwoziem. Niemniej jednak kamera cofania przy nadwoziu tego typu i tak się przydaje. Dostajemy tutaj w wersji Plus w standardzie tą tylną o naprawdę dobrej jakości pod kątem szczegółowości, rozpiętości tonalnej. To jest najwyższa półka, można też sobie trochę modyfikować widok w tym domyślnym. Trochę za dużo moim zdaniem tutaj zabiera z pola widzenia nadwozia, no ale domyślam się, że inaczej tego jakoś się nie dało mieścić. Aby mieć system kamer 360 stopni, trzeba zdecydować się na pakiet z dodatkowymi systemami bezpieczeństwa, chociażby Cross Traffic Alert czy monitoringiem martwego pola i jest to już droższa zabawa za 9300 zł. Zwrotność V60 jest przyzwoita jak na jej wymiary, to znaczy 477 cm długości i 185 cm szerokości i ogólnie do miasta ten samochód, choć nie jest bez dwóch zdań idealnym modelem, to da się nim tam jeździć wygodniej niż na przykład V90, więc zdecydowanie się na hybrydę nie jest tutaj pozbawione sensu. Wciąż jednak kupno testowanego Volvo ma tego sensu więcej, jeśli będzie w dużej mierze użytkowany na międzymiastowych trasach i wtedy docenić można układ kierowniczy, w którym czuje się precyzję reakcji, przy czym aby jazda była odprężająca, zostały one wyczuwalnie wygładzone i auto prowadzi się płynnie, ale bez ospałości i wrażenia z jazdy są bardzo pozytywne, tym bardziej, że niższe nadwozie gwarantuje lepszą stabilność i sprawia, że samochód też lepiej można wyczuć w zakrętach. Za stabilność odpowiada też zestrojenie zawieszenia, które na większych nierównościach reaguje dosyć sprężyście i nie ma jakiegoś bujania się na nich, ale mniejsze dziury są już neutralizowane skutecznie i też bez hałasów, dzięki czemu według mnie poziom komfortu jest tutaj wysoki, tylko nie jest on po prostu wyrażany w pływającej miękkości jak w SUV-ach i osobiście wolę podejście, które oferuje V60, bo całościowo dostarcza ono po prostu więcej frajdy z jazdy. Na drogach szybkiego ruchu w testówce liczyć można też na skuteczne wyciszenie, bo chociaż szumy się wtedy pojawiają, to nie na tyle, aby mogły w jakiś sposób dokuczać czy bardziej zwracać uwagę. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu V60 jest całkiem liczne i gustowne, ale rozproszone, takie dyskretne i nie widać go za bardzo w kamerze, wierzcie mi na słowo. Mamy lampki w drzwiach, w kieszeniach oraz w klamkach, podświetlone są przestrzeni na nogi, a także tunel środkowy za pomocą lampki na podsufitce, która jako jedyna ma możliwość zmiany kolorystyki. Inne dekoracyjne elementy są białe, lekko ten kolor wpada w żółć. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały już na taki typowo biały kolor, co tworzy tutaj mocno neutralny klimat, który moim zdaniem jest ok, ponieważ widać, że po prostu taki był zamysł konstruktorów, żeby dopasować oświetlenie dekoracyjne do tego, jaki charakter ma cały samochód. No i to się moim zdaniem udało i całość prezentuje się przyjemnie. Wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Przednie światła w V60, jak przystało na współczesne Volvo, mają paski do jazdy dziennej zintegrowane z kierunkowskazami w kształcie litery T, która to była inspirowana Mjolnirem, czyli młotem Tora z mitologii nordyckiej. W kierunkach w bocznych lusterkach również spotkać można diody. Z tyłu też całe oświetlenie jest to nieoparte. Światła pozycyjne w tej części nadwozia mają także typowy dla Volvo kształt z ładnymi detalami i ogólnie testówka po zmroku, pomimo upływu lat, prezentuje się moim zdaniem niezmiennie nowocześnie i bardzo dobrze.
Adaptacyjne światła LED za 4300 zł mają wyłączać część wiązki tak, aby nie oślepiać innych kierowców, a jednocześnie maksymalizować doświetlenie poboczy. Względem większości konkurencji najnowszych modeli Volvo, np. C40, nie mamy tutaj wygaszanych poszczególnych wąskich stref, tylko 3 duże i boczne z nich są skrętne, dzięki czemu komputer na bieżąco dostraje ich położenie, tworząc świetlny tunel i pod kątem precyzji wypada to naprawdę dobrze, tak samo jak bardzo duża moc świecenia. Oprogramowanie sterujące światłami nie głupieje, gdy jedzie się za kimś albo mija inne samochody, ale czasami jak na mój gust za bardzo trochę zwlekało na jakichś długich prostych z wygaszaniem środkowej strefy i w takich sytuacjach wymaga to nadzoru, chociaż też tutaj zawsze pojawia się kwestia, czy z tak dużej odległości można mówić o realnym oślepianiu, czy niektórym przeszkadza po prostu sam fakt, że ktoś tam daleko jedzie na drogowych. W każdym razie ja preferuję bardziej defensywne rozwiązania, ale poza tą kwestią światło oceniam pozytywnie i wyraźnie poprawiają one bezpieczeństwo podczas jazdy po zmroku. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest bardzo lekki, nie jest zbyt duży oraz ma obłe kształty, dzięki czemu nie przeszkadza w kieszeni. Te kształty, muszę przyznać, są też całkiem eleganckie, zwłaszcza jak doda się do tego skórę na froncie oraz z tyłu, to dostaje się bardzo pozytywne wrażenie estetyczne. Też srebrne wstawki po bokach pasują do całości, które te wstawki nie są jedynie dekoracyjne, ale pełnią też rolę funkcjonalną. Mamy tam przyciski. W górnych partiach kokpitów V60 mamy dobrej jakości miękkie tworzywa, deska rozdzielcza jest dodatkowo obszyta, podłokietniki również są miękkie i wykończone skórą, nawet bardzo miękkie, przyjemnie się na nich trzyma łokieć. W niższych partiach drzwi jest kontynuacja miękkich, wysokiej jakości tworzyw. Boczki tunelu środkowego są obszyte włochatą tkaniną, niestety wierzchnia część tego tunelu środkowego, tam znaleźć można bardzo dużo fortepianowej czerni, co odbija słońce czasami nieprzyjemnie, łapie zarysowanie, no i po prostu brzydko się prezentuje. Na szczęście jest to jedyny taki zgrzyt tutaj, ponieważ chociażby na desce rozdzielczej, na konsoli centralnej wszelkie detale, tutaj wstawki z aluminium, to robi bardzo dobre wrażenie i po prostu widzi się to, że zostało to dopracowane, dopieszczone, też żadnych niepożądanych dźwięków ta kabina nie wydaje, więc poza tą nieszczęsną fortepianową czernią na tunelu środkowym, w innych miejscach mamy do czynienia z bardzo wysokim, luksusowym poziomem. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest ok, ponieważ nawet konkretnie się prostując od podsufitki dzieli mi jeszcze taki bezpieczny margines. Tunel środkowy osobie podróżującej centralnie może przeszkadzać, ponieważ jest bardzo masywny i też wysoki. Nie mogę nawet jego wysokości pokazać Wam jedną ręką. Jeszcze brakuje mi 2-3 cm. Tylna kanapa prezentuje się tak, spotkać można w niej rozkładany podłokietnik. Bagażnik V60 ma pojemność 529 litrów, oferuje bardzo niski próg załadunkowy, duży otwór oraz też dużą regularność kształtów. Jeśli chodzi o praktyczne dodatki, to z prawej strony dostajemy gniazdko 12V oraz 2 haczyki na jakieś torby. Z lewej strony haczyki również są 2, ale trochę niżej jest z kolei kieszeń w nadkolu. Gdyby ktoś przewoził coś i nie chciał, aby to latało po całej powierzchni bagażnika, no to dzięki takiej przegródce będzie latało tylko po połowie. Zestaw naprawczy ukryty został pod podłogą, gdzie mamy bardzo też płytkie schowki. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu uzyskać można po złożeniu opar tylnej kanapy. Dostaje się też wtedy płaską podłogę. W V60 mamy też pomysłowo zaprojektowaną roletę, ponieważ jeśli ktoś chciałby przewieźć wyższy bagaż i chciałby dać mu chociaż trochę prywatności, to może ją w tym położeniu też zablokować. Podsumowując, Volvo V60 po prostu jako samochód robi na mnie dalej bardzo pozytywne wrażenie, bo jest ładne, dobrze wykonane, odpowiednio pojemne i jest też klasycznym kombi, a nie kolejnym podwyższonym SUV-em, dzięki czemu zapewnia dodatkowo lepsze i bardziej nastawione na kierowcę wrażenia z jazdy. Z kolei układ hybrydowy T8 wymaga dużych dopłat, więc zdecydowanie nie jest propozycją dla każdego, ale jeśli ktoś mniej liczy się z pieniędzmi i co istotne ma swoje gniazdko w garażu, to nie będzie zawiedziony, bo brutalne osiągi łączone są tutaj z bardzo wydajnym układem hybrydowym, który naprawdę pozwala na użytkowanie tego auta na przykład w mieście, jak zwykłego elektryka. I to wszystko, co przygotowałem o hybrydowej V60. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o carly.polska.pl i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!